filmie przedstawiono prawdopodobnie przyczyny zgonów władców polskich wynikające z dostępnych źródeł historycznych. Bezprym zmarł w 1032 roku. Pierworodny syn Bolesława Chrobrego. Pozbawił tronu swojego młodszego brata Mieszka II Lamberta i w 1031 roku objął tron. Rządził krótko, około roku. Książę Bezprym został zabity przez swoich. Prawdopodobnie zginął w wyniku zamachu. Kroniki mówią, że z powodu najstraszniejszej srogości swojego tyraństwa. Bolesław II Szczodry, pierworodny syn Kazimierza Odnowiciela. Zabicie biskupa Stanisława spowodowało bunt możnowładców. Po przegranej w tym konflikcie król uszedł w 1079 roku z kraju na Węgry, gdzie według kroniki Galla Anonima nie zsiadł nawet z konia, co było oznaką wyższości, pogardy, przywitany przez króla węgierskiego Władysława. Niektórzy historycy mówią, że Bolesław został otruty. Gall Anonim pisze, iż Bolesław z powodu swojej pychy i skłonności do wywyższania się wielką ściągnął na siebie nienawiść Węgrów i, jak mówią, przyspieszył tym swoją śmierć. Mieszko Bolesławowic, syn Bolesława II Szczodrego, królewicz dopuszczony do współrządów przez Władysława I Hermana w latach 1086-1089. Przypuszczalnie książę krakowski. Otruty w 1089 roku w czasie uczty, prawdopodobnie przez Palatyna Sieciecha. Zbigniew, syn Władysława Hermana, starszy brat Bolesława Krzywoustego. Toczył wojny z bratem o tron Królestwa Polski. Wygnany z kraju, w 1109 roku zbrojna interwencja niemiecka chciała przywrócić go na tron. Zbigniew powrócił do kraju w 1111 roku. Uwięziony przez Krzywoustego został oślepiony. Wkrótce potem zmarł w 1114 roku. Prawdopodobnie w wyniku ran po oślepieniu. Kazimierz II Sprawiedliwy, syn Bolesława Krzywoustego. Prawdopodobnie otruty. Na kartach kroniki Wincentego Kadłubka znajduje się informacja, iż książę zmarł nagle w czasie uczty, którą zorganizował z okazji dziesięciolecia sprowadzenia do Krakowa relikwii świętego Floriana. Zgon nastąpił 5 maja 1194 roku. Leszek Biały, syn Kazimierza II Sprawiedliwego, zamordowany w 1227 roku podczas zjazdu w Gęsawie, prawdopodobnie z inicjatywy Świętopełka Pomorskiego. Władysław III Laskonogi, syn Mieszka III Starego. Według niepotwierdzonych przez inne źródła relacji cysterskiego zakonnika z Francji, liczący blisko 70 lat, Władysław miał zginąć 18 sierpnia 1231 roku w Środzie Śląskiej, a jego zabójczynią była niemiecka dziewczyna broniąca się przed gwałtem. Henryk II Pobożny, syn Henryka Brodatego. Zginął w przegranej bitwie pod Legnicą w trakcie pierwszego najazdu Mongołów 9 kwietnia 1241 roku. Zgodnie z relacją Jana Długosza, kiedy podniósłszy prawą rękę chciał ugodzić Tatara, który mu zagrodził drogę, drugi Tatar przebił go dzidą pod ramię. Henryk zsunął się z konia ugodzony śmiertelnie. Tatarzy wśród głośnych okrzyków i chaotycznej, nieprawdopodobnej wrzawy ujmują go i wyciągnąwszy spoza teren walki na odległość 2 miotów z kuszy, mieczem odcinają głowę. Henryk IV Prawy,
Zmarł 23 czerwca 1290 roku, prawdopodobnie otruty przez własnego medyka. Medyk miał brata, który przywiózł w imieniu księcia łapówkę dla papieża za uzyskanie korony Królestwa Polskiego. Poseł ukradł część pieniędzy. W obawie przed zemstą księcia zlecił bratu otrucie Henryka. Przemysł II pochodził z wielkopolskiej dynastii Piastów. Był synem księcia wielkopolskiego Przemysła I. Zamordowany przez brandenburskich najemników 8 lutego 1296 roku. Przemysł miał zostać porwany do Brandenburgii, ale skromne straże królewskie wdały się w walkę z napastnikami. W walce tej ciężko raniono Przemysła, po czym uprowadzono go. Z powodu rozległej rany i upływu krwi nie mógł utrzymać się w siodle i opóźniał ucieczkę. Napastnicy dobili go, pozostawiając ciało na drodze. Wacław III, niekoronowany król Polski w latach 1305–1306. Ostatni przedstawiciel czeskiej dynastii Przemyślidów. Zasztyletowany 4 sierpnia 1306 roku. Wacława III zaskoczyła w Ołomuńcu na Morawach skrytobójcza śmierć z rąk najemnego niemieckiego żołnierza Konrada z Dottensteinu, który zadał królowi 3 ciosy sztyletem. Nigdy nie dowiemy się, na czyje zlecenie działał morderca, gdyż ten natychmiast po schwytaniu został zabity. Władysław III Warneńczyk, syn Władysława Jagieły. Zginął 10 listopada 1444 roku w bitwie z Turkami pod Warną. Ciała na polu bitwy nigdy nie odnaleziono. Na Wawelu w Krakowie stoi jego symboliczny grób. Henryk Walezy, pierwszy elekcyjny król Polski, uciekł z Polski do Francji w 1574 roku. Zmarł 2 sierpnia 1589 roku z powodu rozległej rany w żołądku zadanej nożem przez dominikanina. Zdarzenie to miało miejsce podczas oblężenia Paryża przez wojska królewskie, w czasie gdy Henryk siedział na sedesie. Zamachowiec został zabity na miejscu. Michał Korybut-Wiśniowiecki zmarł 10 listopada 1673 roku. W czasie uczty zjadł nadmierną ilość owoców, co doprowadziło do silnego zatrucia żołądkowego i następnie pęknięcia wrzodów i perforacji jelita. Stanisław Leszczyński zmarł 23 lutego 1766 roku w wyniku rozległych oparzeń od ognia w kominku. Zapaliło się na nim ubranie. I tak kończy się historia zgonu władców Polski. Choć przedwczesna śmierć dosięgnęła również wielu synów i książąt, którzy nigdy nie zdążyli zasiąść na tronie.